dobry. Mam przyjemność powitać Państwa w nowym podcaście Politechniki Łódzkiej Smaki Nauki. Wspólnie z naszymi ekspertami będziemy rozmawiać o odżywianiu oraz gotowaniu, zmieniać utarte przepisy, odświeżać tradycyjne receptury, nadawać nieoczywisty smak znanym potrawom. Nazywam się Ilona Gałązka-Czarnecka. Żywność, odżywianie jest częścią moich badań naukowych, ale także hobby. Właśnie pasja do gotowania łączy mnie z dzisiejszym gościem, panem profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Jóźwikiem, rektorem Politechniki Łódzkiej. Witam pana serdecznie. Witam pięknie. Dzień dobry. Panie rektorze, na przystawkę proponuję krótki quiz. Woli A smaczny pan... będzie? Myślę, że tak. Woli pan słodkie czy wytrawne? Ach, to zależy. A od czego? Od pogody, od nastroju, od zmęczenia. W różnych sytuacjach różnie. Czasami słodkie, czasami wytrawne. Pieczone czy smażone? Pieczone. Łagodne czy pikantne? Też zależy. Są dni, kiedy pikantne gdzieś nie pasuje mi do tego, żeby zjeść, ale są takie, gdzie z radością pobudziłbym organizm do tego, żeby poczuł właśnie tę pikantność, tę ostrość potrawy. Jedzenie w restauracji czy gotowanie w domu? Dla mnie gotowanie w domu. O, cudownie, tu się z panem rektorem absolutnie zgadzam. Również uwielbiam spędzać czas przygotowując posiłki domowe. Czasem również zachęcam, żeby moi bliscy w tym uczestniczyli. Wydaje mi się także, że w dzisiejszych czasach gotowanie w domu, w ogóle domowy posiłek jest pewną formą luksusu. Czy pan często sobie na to pozwala? Na gotowanie? Tak, domowe. Prawie że codziennie. Wszystkich posiłków? Tak. Uwielbiam gotować, w związku z tym nie jest to dla mnie problemem. Natomiast bywa tak, że nie ma na to czasu, żeby robić coś super wykwintnego, wymagającego wielu zabiegów. Więc czasami jest to bardzo proste gotowanie, co nie znaczy, że jest niesmaczne. Ono również może być pyszne. W 20 minut można cudownie pyszny obiad przygotować. No właśnie... Może nie dwudaniowy, może jedno, ale taki, który będzie niewątpliwie bukietem smaku. No właśnie, a co pan rozumie przez słowo proste gotowanie? Co to znaczy? Mała ilość składników, czy po prostu szybkość przyrządzania? Szybkość przyrządzania. Tak, może to proste słowo jest takie skomplikowane, bo nie oddaje tego, co tak naprawdę tam jest, bo czasami może to wymagać wielu różnych składników, kilkunastu zabiegów, które są, ale efekt można uzyskać w krótkim czasie. Więc jest to dla mnie proste gotowanie. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że jest to oparte o pewne półprodukty, które są łatwo dostępne. Na przykład ręcznie robiony makaron, który w tej chwili można kupić w sklepie. To nie znaczy, że czasami nie robię sam, ale taki, który ułatwia i dodatek do tego makaronu przygotowany oddzielnie daje możliwość, żeby fajne, pyszne, absolutnie pobudzające, albo łagodne, albo pikantne danie powstało w bardzo krótkim czasie. Doskonale. Wspomniał pan, że samodzielnie wyrabia czasem makaron, a inne produkty, które możemy kupić obecnie w sklepach, a także wykonuje pan w domu? W większości tak. Oczywiście nie próbuję produkować śmietany. Ale i do gotowania rzadko kiedy jej używam, bo wolę jogurt. On daje równie fajne smaki, jak i podbija. Nie produkuję mąki. Kupuję gotową. Czy ziemniaczaną, czy kukurydzianą, czy pszenną, czy żytnią. To są produkty gotowe. Natomiast zakwas to już jest produkt, który raczej powstaje w domu. Doskonale. Jogurtu też nie produkuję, chociaż można. Oczywiście. A ryby? Ryby nie hoduję, ale obrabiam w całości. A kupuje pan, czy łowi? Jedno i drugie. Ale najczęściej nie mam czasu, więc kupuję. Natomiast są takie okazje, ostatnio podczas regat, które były w Rogantach, tak, nim regaty się odbyły, to ja rano wcześnie, skoro świt, razem ze słońcem na jezioro i efekt był, mieli ci, którzy organizowali regaty, okazję, kiedy powiedzieli, że po raz pierwszy rektor ich żywił. Oczywiście to przesada, bo nie było tego aż tak bardzo dużo, ale każdy mógł spokojnie spróbować szczupaka i okonia.
To wspaniale. Szkoda, że mnie tam nie było. O, oczywiście. Właśnie. Z naukowego punktu widzenia czasami surowce, produkty spożywcze, które do siebie nie pasują, mogą stworzyć całkiem interesujący duet. I gdybyśmy poszli z taką myślą naukową, food pairing, to właśnie ona nam pokazuje, że na przykład najlepiej podać kalafiora z czekoladą, bądź kawę doprawić czosnkiem. Badania naukowe pokazały, że czasem na pozór nie do siebie pasujące produkty mogą stworzyć taki inspirujący i wbrew pozorom akceptowany przez konsumentów duet. Wykorzystuje się do tego właściwie bardzo precyzyjne analizy, szukając w niektórych produktach wspólnych nut smakowych, aromatycznych. Ja się chciałam zapytać, czym się Pan tutaj inspiruje, dobierając pewne składniki i z Pana doświadczeń, które zaproponowałby Pan jako właśnie takie nietypowe, które albo Pan jadł, albo wykorzystuje w kuchni, bądź jak stosuje Pan to takie dobieranie, tworzenie receptur? Myślę, że to jest coś, co tak jak muzycy mają talent, że jest to swoisty rodzaj talentu, gdzie jest człowiek nim obdarzony. I jeżeli poznaje się, przede wszystkim trzeba poznawać różnego rodzaju kuchnie, różnego rodzaju przyprawy, różnego rodzaju smaki, tak aby w głowie był ten arsenał, ta biblioteka, ten magazyn, który daje możliwość skojarzenia. A drugie to jest właśnie ten talent możliwości skojarzenia. Może coś, co nie jest oczywiste, placki ziemniaczane, doprawiane cebulą i czosnkiem, podane z powidłami śliwkowymi. Nieoczywiste. Oczywiście świetne połączenie. A rewelacyjne. O, właśnie się zaśliniłem. Coś, co również może być swoistym zaskoczeniem. Prażona w piekarniku śliwka z cynamonem i bananem, brązowym cukrem. Kiedy ona puści sok, nałożyć na to zimne, śmietankowe albo waniliowe lody i tak zaserwować gorąco zimny deser. Coś, co właściwie jak, gdzie. A to jest taki bukiet smaku, że trudno naprawdę to okiełznać, tak myślą. To jest coś pięknego. Jest wiele takich rzeczy, które nie są oczywiste. Sakwy schabowe nadziewane orzechami, z soją, rodzynką, śliwką, przyprawiane mocno pieprzem i mocno czosnkiem. Do tego dip z gruszki z imbirem i trochę miodu oczywiście. Rzeczy, które nie są takimi, które wydawałyby się, że jak schab z orzechami, gdzie? Chwila. Tak, daje to naprawdę fajny efekt. Wtedy, kiedy jest to połączone, wtedy, kiedy te smaki się wymieszają i dają właśnie taki bukiet. Bo przecież my mamy ileś tych kubków smakowych. Tak. I byłoby fajnie, gdyby w jednej chwili pobudzić jak największą ich ilość. Ale nie drażniąco, tylko właśnie tak przyjaźnie dla człowieka. I wtedy ta potrawa jest piękna. I jest coś, co jeszcze należy zawsze uwzględnić. Nie wolno jeść byle jak. Jemy oczami, jemy nosem i jemy tym, że smakujemy. A więc jak to jest podane, na czym jest podane, w jaki sposób jest podane, jak to pachnie i wreszcie jak to smakuje, daje ten ostateczny efekt, że coś nam pasuje albo nie pasuje. Bardzo ciekawe zaproponował Pan połączenia. Ja również kiedyś spotkałam się z takimi wynikami prac, w których podkreślano, że 25% to jest smak. A właśnie ta reszta to jest ten aromat i forma podania, że my jako ludzie bardzo na to tak naprawdę zwracamy uwagę. Ależ to jest oczywiste, jak coś będzie brzydko podane, wcale nie musi nam smakować, a podane bardzo pięknie, coś, co wcale nie musi pięknie smakować, wydaje się być dużo lepszym daniem. Naprawdę spożywamy posiłki 3 zmysłami. Tak, też tak się absolutnie tutaj z tym zgadzam. Kilka razy już pojawił się aspekt przypraw. Przyprawy obecnie są również przedmiotem bardzo takich szczegółowych badań. Podkreśla się, że one oczywiście są dodawane jako te składniki podnoszące smakowitość, aromatyczność potraw, ale niosą za sobą bardzo dużo związków o znaczeniu takim biologicznie aktywnym. Jesteśmy po prostu bardziej odporni, możemy również dzięki tym dodatkom wpływać na wiele funkcji w naszym organizmie. A nawet na proces trawienia.
a nawet na proces trawienia. Czy pan w ogóle sobie wyobraża, że można byłoby gotować bez dodatku przypraw? Co wtedy należałoby zrobić? Wyobraźnia moja jest duża, więc pewnie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale uważam, że byłoby to kompletnie bez sensu. Byłoby to pewnie... Kompletnie bez sensu, bo jak można siebie samego katować? Nie. To rodzaj brzydkiego tak masochizmu, który w efekcie nie przyniesie nic dobrego. Przyprawy są po to i po to je wymyślono, żeby je stosować. Przyprawy nadają smak, przyprawy dają te wiele innych aspektów, które są związane z naszą odpornością, naszym trawieniem, naszym samopoczuciem. To wszystko, co wpływa na to, że nie tylko sam posiłek jest tą istotą, którą spożywamy. Spożywanie posiłków, ich przygotowywanie jest integralną częścią naszego życia i lekceważenie tego aspektu to jest zubożanie tych wszystkich doznań, które mamy. Więc nie wolno tego robić. A skoro przyprawy mają poprawić i mają dać jeszcze większy smak, jeszcze większą przyjemność z tego, że to jemy, to należy to stosować. Proszę pamiętać, że oprócz posiłku, oprócz tych wszystkich przypraw istnieje jeszcze coś takiego jak wino. A wino, to jest dopiero piękna poezja. Dobrze dobrane wino do posiłku może spowodować, że będzie on zupełnie inaczej smakował, a na pewno będzie lepiej trawiony. Czyli mamy już połączenia, mamy przyprawy, mamy dodatki, chociażby takie jak wino. Ja też jestem zdania, że właściwie bez przypraw chyba nie umiałabym tak dobrze pogotować i cieszyć się tym przyrządzaniem posiłków. Nie. A chciałam też jakby tak wspomnieć o tym, że fascynujące jest to, że dzięki podróżowaniu człowiek się rozwija, ale poznaje również różną kulturę gotowania, stosowania, łączenia różnego rodzaju smaków. I czasem właśnie jedna przyprawa, bądź jakieś nietypowe przyprawy, dodatki sprawiają, że osiągamy powrót do właśnie takich miejsc, które odwiedzaliśmy, przywiązujemy taką, bym powiedziała, trochę uwagę do takiego kulinarnego podróżowania. Dużo się też o tym teraz w sieci mówi, jest bardzo wiele na ten temat programów i rozmów. Jakie pan ma wspomnienia kulinarne ze swoich podróży po świecie, które by nam tutaj pan zaproponował, czy opowiedział, czy na przykład były takie receptury, które pan odtworzył po powrocie do Polski, bądź być może wprowadził na przykład do swojego gotowania niektóre przyprawy, które pochodzą z odległych kierunków świata? Myślę, że jest takich całe mnóstwo, które dałoby się powiedzieć, że gdzieś zainspirowały, albo wręcz, trudno powiedzieć, że wymusiły, ale spowodowały chęć odtworzenia. Tak, żeby może troszkę właśnie pobudzić, to myślę, że jednym z fajnych przykładów jest zupa z mango. Nieoczywista. Do pierwotnej wersji może ona trochę była inaczej, ale po modyfikacji, których dokonałem, ja ją serwuję gotowaną z imbirem i następnie zrobienie z tego musu, troszkę zaprawiona miodem i mąką ziemniaczaną, żeby była taka kleista, nie kisielowata, ale taka właśnie szklisto-kleista. Do tego szalotka świeżutka, na to krewetka może być na masełku z czosneczkiem, ale masełko odsączone, ona nie może być tłusta, ona ma mieć sobie aromat, położona na szalotce, zalane tą zupą z mango, bon appetit, cudowne wrażenie. Greckie keftaliki robione z królika, tak, gdzie mięso przygotowane wcześniej z czosnkiem i cebulą, a następnie zapiekane z ziemniakami, pomidorem, papryką i też cebulą w postaci plastrów. Znowu pobudzenie, tak, przypomniało się wszystko i jest. Jest bardzo wiele cudownych potraw z kuchni żydowskiej. Jest zupa jankiela, coś zaskakującego, gdzie kawałki wołowiny z rodzynkami i marchewką serwowane są jako gęsta, zimowa, gorąca, pobudzająca, energetyczna zupa. Też coś, co myślę, że gdzieś tam zostało w mojej głowie i spowodowało takie przywołanie. No i wreszcie dania z owoców morza i ryb, czy portugalska kataplana, czy włosko-amerykańskie ciupino. No coś pięknego. Słyszałam również, że pan po polsku czy po staropolsku również świetnie gotuje, czyli
docenia pan zarówno te smaki świata, jak i smaki wynikające z polskiej tradycji. Bardzo często się mówi o tym, że właściwie ta kuchnia polska nie jest taka bardzo skomplikowana i jest w pewien sposób, już nawet użyliśmy tego we wcześniejszej rozmowie, takiego słowa prostota, że ta prostota w kuchni, w gotowaniu, myślę, że też zaczyna mieć dość duże znaczenie. Nawet producenci żywności są trochę zmuszani potrzebami współczesnego świata, potrzebami konsumentów i na przykład produkują żywność z tak zwaną czystą etykietą, czyli starają się ją komponować i recepturować prosto, nie dodawać na przykład dodatków chemicznych, w ogóle całkowicie utrwalaczy, poprawiaczy, spółchniaczy, dokładnie innych. Tak, czyli tak trochę jakby zbliżyć się do tego smaku domowego. Często też na przykład stawiamy dużą uwagę na produkty lokalne, albo odgrzebujemy te receptury takie tradycyjne, które kiedyś powiedzmy na przykład były jakimś osiągnięciem danej rodziny. Myślę, że też rozmawiając o gotowaniu można powiedzieć, że nie jest to taka czarna magia, że nie jest to takie bardzo skomplikowane. Czy w związku z tym mógłby pan rektor zaproponować taki bardzo właśnie prosty przepis na zachęcenie też młodych ludzi do tego, żeby odważyli się rozpocząć swoje takie domowe gotowanie? Coś na pół godziny. Tak. Pół godziny i jest gotowe. Tak. Jedno danie. Tak. Przykład z dnia wczorajszego. Wczoraj wymyślone, dzisiaj sprzedane. Bardzo proszę. Skorzystamy z tego, co producenci w tej chwili nam przygotowują. A więc korzystamy z sklepu mięsnego, kupujemy pierś z kurczaka, najlepiej tego chowanego bez antybiotyków. Prosimy, żeby nam to zmielono, czyli powstaje mięso mielone z piersi kurczaka. To, że mięso z jednej podwójnej piersi ze sobą zabieramy, czyli kupiliśmy. Idziemy do innego sklepu, kupujemy ręcznie robiony makaron, bez tych polepszaczy, takie już można nabyć, który łatwo jest, on może być nawet świeży, tak? On nie musi być suszony, najlepiej. Który łatwo 2 minuty, 2,5, zależy od rodzaju makaronu, ale najlepiej to wziąć tak, żeby to parpadela, szerokie wstążki mamy przygotowany. Potrzebujemy 1 cebulę, może być czosnkowa, czyli taka biało-zielona, może być 1,5 ząbka czosnku do tej piersi, nie za dużej. Zafundujmy sobie 1 jabłko, takie na przykład Iona Goldreda, nie antonówkę, nie kwaśną, taka trochę półsłodko, najlepiej gruszkowate. No i jesteśmy prawie gotowi. Uwaga, dużo cukru będzie potrzeba, najlepiej piwo. Już zaczynamy. Drobno posiekać cebulę, zmiażdżyć nożem ząbek czosnku, wyrzucić skorupki, wtedy najlepiej one odchodzą. Drobno posiekać ten zmiażdżony czosnek razem z cebulką na oliwę. Lekko rozgrzaną, nie rozgrzewamy wcześniej oliwy, żeby wrzucić i natychmiast zamknąć pory w cebuli i czosnku, kiedy ona jeszcze nie jest bardzo gorąca, żeby oddała jak najwięcej aromatu. A w momencie, kiedy ona się zeszkli, nie zbrązowieje, tylko jest zmieniona struktura tym ciepłem, które dostarczyliśmy, dorzucamy drobno pokrojone, wcześniej obrane i pozbawione nasiennych tych elementów jabłko. Ono się lekko rozpróża, dokładamy nasze mięsko z kurczaka. 5 minutek maksymalnie. Dolewamy dużą szklankę. Duża to nie jest pół litra, to jest 300 ml piwa. Jasne, to już w zależności, na pewno nie IPA, czyli nie może być cytrusowe, to może być lager albo może być jasne. Piwo takie to nasze niepszeniczne, niesłodkie. Słodkie w smaku, bo każde piwo cukier zawiera. To wszystko nam się troszkę dusi. Dodajemy oregano i najlepiej naturalnie przygotowany gęsty przecier, ale nie pastę, tylko gęsty przecier pomidorowy. Też korzystamy z półproduktu, który jest przygotowany. Trzeba zwrócić na etykiecie uwagę, żeby tam nie było tych polepszaczy, utrwalaczy, bo to wtedy jest naturalne. Makaron w międzyczasie nam się zagotował, a odcedzamy, on musi być taki, nie wolno go rozgotować. Tak, nie ma nic gorszego jak rozgotowany makaron. Więc taki al dente, naprawdę taki lekko sztywny makaron na talerz. Parmezanem drobno zmielonym posypujemy sam makaron. Na to dodajemy tego naszego kurczaka, którego przyprawiamy solą, papryką i pieprzem. Oregano, już mówiłem wcześniej, oregano musi oddać wcześniej smak. Nakładamy nasze mięso z rozpróżonym jabłkiem, cebulą,
czosnkiem, sosem pomidorowym, który tam był. Piwo w międzyczasie odparowało, ale zostawiło swój smak. Ponownie po nałożeniu obsypujemy parmezanem. Można wetknąć listek bazylii, można wetknąć 3-4 listki świeżej pietruszki zielonej. Voilà, gotowy obiad. Bardzo ciekawy przepis, jednocześnie prosty, faktycznie bardzo inspirujący. Ja jestem przekonana, że spróbuję. Może nawet polecam. Najbliższy weekend. Dobrze smakuje. Wspomniał też pan o tym, że dobrze byłoby dodać domowy przecier pomidorowy. Czy w związku z tym jest u pana taka tradycja, żeby przygotowywać na przełomie sierpnia i września, wtedy kiedy są dojrzałe polne pomidory. Uwaga, koniecznie polne. Koniecznie te, które dojrzewały w pięknym słońcu. Wykonujemy przecier. Możliwości jest wiele. Można zagotować pomidory, przecierać przez sitko. Dodajemy niestety dużo soli, ale dużo to znaczy tak, żeby to rzeczywiście było słone, ale żeby nie przesadzić, żeby nie dało się tego napić. To można wypić, ale jako słone wtedy lepiej je się przechowuje. Nie trzeba wtedy dodawać. Pasteryzowanie może odbywać się albo w piekarniku, albo w zagotowanej wodzie. Natomiast można użyć wolnoobrotową sokownicę. Wtedy ten sok jest już bezpośrednio. Zalewamy to do słoika. Można wcześniej to wrzucić do garka i rzeczywiście doprowadzić do, może nie wrzenia, ale prawie wrzenia, te 80 stopni, żeby było, bo to likwiduje pewne elementy, które tam się nie powinny znaleźć w sposób naturalny, a nie sztuczny. A tak przygotowane zimuje się, nadaje się do wielu potraw, nadaje się do zupy, no jest to po prostu coś, co musi być. Ja też preferuję właśnie przygotowywanie pomidorów, również z tych polnych, tej polnej wersji, ale ja się też podzielę takim swoim pomysłem, który jest trochę zainspirowany podróżami na południe Europy, gdzie bardzo często przygotowuje się pomidory w taki sposób, że je się wkłada do piekarnika umyte. Kroimy na pół, wkładamy do piekarnika, dodajemy różnego rodzaju mieszanki przypraw, może to być również czosnek czy cebula. Trzymamy to od 40 do 60 minut, następnie blendujemy po wyciągnięciu i zlewamy do oczywiście wyparzonych słoików. Też jest to taki, bym powiedziała, bardzo... Ale bez skóry. Ze skórą. Ze skórą? Ze skórą. Tak, ze skórą. W skórze mamy dużą zawartość ważnego barwnika likopenu i jeżeli mamy to w piekarniku i zrobimy to blenderowanie, to właściwie ta skórka naprawdę bardzo dobrze zostanie zmiękczona już tą temperaturą w piekarniku, a potem po blenderowaniu będzie bardzo dobrze rozdrobniona. Tak. Wiemy oczywiście, bo to wynika nie tylko z tej rozmowy, że gotowanie jest pana pasją. Czy ktoś sprawił, że pan połknął tego bakcyla, czy po prostu jest pan samoukiem? Co sprawiło, że pan tak naprawdę jest ekspertem tutaj w tej dziedzinie? Ja nie wiem, czy jestem ekspertem. Ja wiem, że pan jest i myślę, że pan też wie, że pan jest. Na pewno bardzo lubię gotować i wydaje mi się, że robię to dobrze. Przynajmniej rodzina mówi, że to jest tak. Najlepsza restauracja w Łodzi to u Jóźwika. Ale tak wracając do tego, skąd to się wzięło. Myślę, że to jest tak. Moja mama bardzo dobrze gotuje, ale bardzo prosto, tradycyjnie, bez wyszukanych jakichś dań. Jej siostra bliźniaczka, moja matka chrzestna, jest gastronomem i niewątpliwie w sposób cudowny potrafi różne rzeczy zrobić, ale też raczej tradycyjnie. Nie są to wymyślone elementy. Natomiast chyba historia mojego życia, gdzie w międzyczasie mama dość ciężko chorowała i przebywała długo w szpitalu, powodowało, że istniała, no, może nie konieczność, ale możliwość wyboru. Albo gdzieś chodzić do rodziny, ewentualnie próbować żywić się w jakichś barach, bo trudno mówić o restauracjach, bo niestety to zbyt kosztowne było na tym etapie życia. Albo spróbować, no właśnie, spróbować od czegoś, co było powieleniem tego, co widziałem, jak było przygotowywane, troszkę własnym eksperymentowaniem, że może coś innego by się zdarzyło w tym gotowaniu. Później był etap testowania różnych potraw w różnych miejscach i taka chęć odtworzenia. Czasami udało się uzyskać przepis, jak to zrobić, czasami wręcz odmowa, i to taka brutalna, że to tajemnica zakładu, no to bardziej pobudzało do tego, żeby jednak spróbować to odtworzyć. Wychodziło czasami za pierwszym razem, czasami niekoniecznie za pierwszym.
Ale to również powodowało, że następowała analiza tego, co się je. Jak to mogło być zrobione? Bo w wielu potrawach istotna jest kolejność tego, co, kiedy, jak dodajemy. No właśnie, i można to zrobić w innej kolejności i to już nie będzie to samo. No później był etap testowania różnych potraw, różnych przypraw, czyli tworzenie tego magazynu w głowie, który daje możliwość, żeby go później wykorzystać. No i pojawił się ten moment eksperymentowania, czyli w głowie powstawała jakaś myśl, a co będzie, jak to z tym połączę? Tak, to będzie fajne. No i zazwyczaj jest fajne. Tak to się rozwinęło, czyli raczej chyba w kierunku samouk. Ale samouk bazujący na tym, że jednak próbowałem tego, co ci, którzy są specami absolutnymi zrobią i próba albo uzyskania, jak to zrobić, a później to już zupełnie mi nie zależało na tym, żeby mi mówili, jak to zrobić. Jak mi smakowało, ja sobie to potrafię odtworzyć. Czyli obserwacja, inspiracja i doświadczenie. Doświadczenie. Tak? Eksperiencja jest niezwykle istotna, żeby zrobić ten magazyn smaków i wiedzieć, co jak smakuje, jak można to skojarzyć. Kiedyś wino było dla mnie czymś, co niekoniecznie mi smakowało. W momencie, kiedy rozpocząłem gotowanie i dostęp chyba do lepszych win również był bardziej naturalny, następowało skojarzenie. I w tej chwili właściwie dobry posiłek bez wina to nie jest możliwe. Wino potrafi bardzo pobudzić smak, pobudzić kubeczki smakowe do tego, żeby one dobrze pracowały, żeby były gotowe na to, co za chwilę się pojawi w naszych ustach, rozpłynie. I niezwykle istotne, nie łykajmy jedzenia. Jedzeniem trzeba się delektować. Jedzenie musi się rozpłynąć w ustach. Ono właśnie musi omieść wszystko, co tam w tych naszych ustach jest, żeby dać możliwość wyciągnięcia tych smaków, które się w nim znajdują. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że premiera pana książki już niebawem, kucharskiej Chyba nie. Nie jest bowiem tajemnicą, że pan profesor Krzysztof Jóźwik ma takie plany. A te plany są raczej związane na początek z zupełnie innym elementem. Rzeczywiście coś próbuję pisać, ale to nie jest książka kucharska. To raczej opowieść pewnie zaskakująca, bo o życiu, o postawach ludzi, które są czasami zaskakujące, czasami okrutne. Chyba na początek to. Czyli będzie trzeba tam też wątek kulinarny wpleść. Czego życzę, bo może naprawdę... Potrawy powodują, że nasze zachowania są nieprzewidywalne. Też tak myślę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A wybiegając w przyszłość, chciałabym serdecznie zaprosić naszych słuchaczy na kolejne odcinki. Zachęcam Państwa także do subskrybowania kanału Politechniki Łódzkiej, gdzie znajdziecie rozmowy z ekspertami pełnymi pasji. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję pięknie.